44 lata służby. Jeden zeszyt ewidencyjny. Wszystkie wpisy. Zrobione jedną ręką. Syberia. Rok 1941. 18-letni chłopiec wbija siekierę w zamarznięte drewno. Mróz sięga 40 stopni. Śnieg odbija światło tak ostro, że wielu zesłańców traci wzrok. On też zaczyna mieć problemy z oczami. Jeszcze 2 lata wcześniej mieszkał w majątku ziemiańskim na Lubelszczyźnie. Uczył się w gimnazjum Ojców Marianów na Bielanach w Warszawie. Pochodził z rodziny o długiej tradycji wojskowej. Teraz jest zesłańcem, wrogiem ludu. Jego ojciec, Władysław Jaruzelski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, został aresztowany przez NKWD i wywieziony do łagru. Niedługo później umiera z wycieńczenia i choroby. Chłopiec ma na imię Wojciech. Za 40 lat będzie najpotężniejszym człowiekiem w komunistycznej Polsce, ale w 1941 roku nikt nie potrafiłby tego przewidzieć. Nawet on sam, bo Wojciech Jaruzelski dokonał wyboru. Świadomy, chłodny, całkowicie racjonalny. I ten wybór zmienił historię Polski. Wojciech Jaruzelski urodził się w 1923 roku w rodzinie ziemiańskiej herbu Ślepowron. Jaruzelscy należeli do starej polskiej szlachty. Ich historia sięgała wielu pokoleń wstecz. Ojciec walczył w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. W domu panował silny kult państwa i wojska. Potem przyszła wojna. We wrześniu 1939 roku Polskę zaatakowały 2 państwa: III Rzesza od zachodu i Związek Sowiecki od wschodu. W 1940 roku rodzina Jaruzelskich została deportowana w głąb ZSRR. Wagonami towarowymi wywieziono ich tysiące kilometrów od domu, na Syberię. Tam młody Jaruzelski pracował przy wyrębie lasu w Tajdze. W 1943 roku Sowieci zaczęli formować nową armię polską na swoim terytorium. Dla wielu zesłańców była to jedyna szansa powrotu do kraju. Jaruzelski zgłasza się do wojska. Trafia do szkoły oficerskiej w Riazaniu. Marzec 1943 roku. Szkoła oficerska w Riazaniu. Kurs trwa kilka miesięcy. Większość kursantów ma za sobą trudne doświadczenia zesłania i bardzo skromne wykształcenie. Jaruzelski wyróżnia się na ich tle. Ma maturę i dobre przygotowanie ogólne. W późniejszych latach w dokumentach wojskowych pojawia się informacja, że ukończył kurs jako jeden z najlepszych słuchaczy. Jednak część historyków, m.in. Lech Kowalski, twierdzi, że rzeczywista pozycja Jaruzelskiego na liście absolwentów mogła być znacznie niższa. Dokumenty z tego okresu są niejednoznaczne. Ktoś zmienił historię. 11 listopada 1943 roku, w 25. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 20-letni Wojciech Jaruzelski składa przysięgę wojskową w armii formowanej pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga. Przysięgam ziemi polskiej i narodowi polskiemu, że do ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchu walczać będę wroga Niemca, który zniszczył Polskę. Przysięgam wierność sztandarowi mojej dywizji i hasłu ojców naszych, który na nim widnieje. Za naszą wolność i waszą. Ta armia będzie walczyć u boku Armii Czerwonej i razem z nią wróci do Polski. Historyk dr Paweł Piotrowski z Wojskowego Biura Historycznego twierdzi, że w 1943 roku Jaruzelski jeszcze nie był przekonanym komunistą, ale wiedział, co robi
I robił to dobrze. Za dobrze, żeby to była tylko konieczność. Maj 1945 roku. Koniec wojny. Jaruzelski wraca do Polski. Ale to nie jest ta sama Polska, z której wyjechał. Nowa władza komunistyczna rozpoczyna walkę z podziemiem niepodległościowym. Jednostka, w której służy Jaruzelski, bierze udział w operacjach przeciw oddziałom Armii Krajowej oraz organizacji Wolność i Niezawisłość. W meldunkach wojskowych z tego okresu pojawiają się informacje o zatrzymaniach członków podziemia, przekazywanych następnie do Urzędu Bezpieczeństwa. Urząd Bezpieczeństwa to odpowiednik sowieckiego NKWD w Polsce. Nikt przekazany do UB nie miał pewności, że wyjdzie żywy. Za służbę w tym czasie Jaruzelski otrzymuje m.in. Krzyż Walecznych. To odznaczenie będzie go prześladować przez resztę życia, ale o tym za chwilę. Kariera Jaruzelskiego rozwija się szybko. W latach 60. zostaje jednym z najmłodszych generałów w Ludowym Wojsku Polskim. W 1968 roku obejmuje stanowisko ministra obrony narodowej. W tym samym roku wojska państw Układu Warszawskiego wkraczają do Czechosłowacji, kończąc reformy znane jako Praska Wiosna. Polskie jednostki również biorą udział w tej operacji. W grudniu 1970 roku na Wybrzeżu wybuchają protesty robotnicze. Demonstracje zostają brutalnie stłumione. W starciach z milicją i wojskiem giną dziesiątki osób. Jaruzelski jest wówczas ministrem obrony narodowej i członkiem władz odpowiedzialnych za działania sił bezpieczeństwa. Do dziś historycy dyskutują, kto dokładnie wydał rozkaz użycia broni. Lata 70. Jaruzelski buduje swoje imperium. Ministerstwo Obrony Narodowej pod jego rządami staje się państwem w państwie. Jest gotowy na szczyt. Sierpień 1980 roku. Stocznia Gdańska. Strajk. Robotnicy pod wodzą elektryka Lecha Wałęsy żądają prawa do niezależnych związków zawodowych. Przez całe lato Polska stoi. I Polska wygrywa. Powstaje Solidarność. Pierwsza niezależna organizacja pracownicza w bloku wschodnim. 10 milionów członków. Moskwa obserwuje z niepokojem. Luty 1981 roku. Jaruzelski zostaje premierem. Październik 1981. Pierwszym sekretarzem PZPR. Ma teraz wszystko. Szefuje wojsku, rządowi i partii. Tyle stanowisk naraz nie miał nawet Stalin. Noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Godzina 1 w nocy. Na ulice polskich miast wyjeżdżają czołgi. Aresztowania działaczy Solidarności zaczynają się w całym kraju jednocześnie. Telefony zamilkły. Granice zamknięte. Telewizja pokazuje tylko Jaruzelskiego w mundurze. Godzina 6 rano. Nagranie wyemitowane w telewizji. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom, ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Ogłasza stan wojenny. Mówi, że to konieczność, że bez tego Sowieci wkroczą do Polski, że to mniejsze zło. Internowano blisko 10 000 osób. W kopalni Wujek w Katowicach ZOMO strzelało do górników. Zginęło 9 z nich. Przez dekadę Wojciech Jaruzelski jest Polską. Premierem, sekretarzem generalnym, potem prezydentem. Pan życia i śmierci. Czy stan wojenny był koniecznością? Czy uchronił Polskę przed sowiecką interwencją? To pytanie dzieli Polaków do dziś. Badania z 2016 roku, przeprowadzone w 35. rocznicę stanu wojennego,
pokazały, że 41% Polaków uważa, że stan wojenny był słuszny. Jaruzelski tłumaczy swoją decyzję koniecznością uniknięcia sowieckiej interwencji. Do dziś historycy spierają się, czy taka interwencja była realnym zagrożeniem, czy raczej elementem presji politycznej ze strony Moskwy. Spór ten trwa do dziś. Kto ma rację? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zobaczyć jego teczkę, tę, którą sam sfałszował. Bo w teczce Jaruzelskiego jest coś, o czym przez lata wolał nie mówić. Coś, co kazało mu spędzić lata 89. i 90. na niszczeniu własnej przeszłości. I co ostatecznie, nawet w sfałszowanej wersji, wyszło na jaw. Rok 1989. Komunizm się wali. Mur berliński pada. Okrągły stół w Polsce. Jaruzelski przy stole naprzeciwko Wałęsy. Dwa światy, dwie Polski. Jaruzelski oddaje władzę. Zostaje prezydentem na rok i odchodzi. Ale zanim odchodzi, robi coś, o czym nikt nie powinien wiedzieć. Idzie do archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej. Siada przy swojej teczce personalnej. Bierze do ręki długopis i zaczyna pisać. 19 kwietnia 1990 roku. W archiwach wojskowych pozostaje jego teczka personalna. Kiedy wiele lat później historycy zaczynają analizować dokumenty, odkrywają w nich liczne dopiski i poprawki wykonane ręką samego generała. Część zapisów powstała znacznie później niż wydarzenia, które opisują. Nie wie, że 20 lat później historyk Piotr Gontarczyk weźmie tę teczkę pod światło i przeczyta każdą stronę. I że formularz zeszytu ewidencyjnego, na którym Jaruzelski opisał swoją służbę z lat 40., pochodzi z wojskowej drukarni w Łodzi. I że ta drukarnia produkowała takie formularze najwcześniej od roku 1979. Generał sfałszował własną teczkę. Niedoskonale. Co dokładnie fałszował? Co chciał ukryć? I co mówi o nim to, czego nie zdołał wymazać? O tym w następnym odcinku.